Na Eurowizji będziesz reprezentował Polskę piosenką The Ride i wokół tego wyboru pojawiło się sporo kontrowersji. Dużo było komentarzy negatywnych, można też powiedzieć, że hejtu. Piosenka, którą śpiewasz, jest poniżej jego zdolności. Rafał śpiewa wspaniale, a ten numer jest dość monotonno-płaski. To od razu, jaki jest ten temat do sprostowania, to sprostujmy. Halo, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym odcinku mojego programu Wariat Radek Show, a moim dzisiejszym gościem jest piosenkarz i reprezentant Polski na konkursie Eurowizji, Rafał Brzozowski. Witaj Rafał, dziękuję, Cześć. że znalazłeś może żółwik na początek, że znalazłeś czas, bo jesteś pewnie teraz mocno zabiegany w związku z przygotowaniami Troszkę, do ale występu. dla Ciebie zawsze. Dla mnie zawsze, Tak widzicie, tutaj znajomości robią swoje. Eurowizja już za niecały miesiąc, bo Twój występ jest Czyli 20 to miały być maja. te na razie uprzejmości, a teraz się zaczyna. Tak, Dobrze, a teraz się dawaj. zaczyna, wiesz, z grubej rury, nie mamy czasu tutaj na Oczywiście. pierdółki. 20 maja zobaczymy Twój występ właśnie na Eurowizji. Będziesz reprezentował Polskę piosenką The Ride. I wokół tego wyboru pojawiło się sporo kontrowersji. Zaczęły się tworzyć przeróżne jakby historie z tym związane. I chcąc rozjaśnić na początku trochę też młodszym widzom, decyzja, jaka została podjęta właśnie, że Ty zostałeś wybrany. Jak wyglądał w tym roku wybór kandydata na Eurowizję? Znaczy, pytanie, ile mamy czasu, bo jak chcę trzeba szybko, to opowiem szybko. Słuchaj, wiesz co, faktycznie to wynika wszystko z regulacji, które EBU nałożyło, że trzeba w tym roku było dostarczyć nową piosenkę. Więc telewizja wewnętrznym wyborem, ponieważ też ma taką możliwość, może zrobić konkurs ponowny, może zrobić wewnętrzny nabór. Co znaczy wewnętrzny nabór, to już zaraz powiem. Konkurs ze względów pandemicznych się nie odbył, bo taka jest sytuacja, jaka jest. Natomiast wewnętrzny nabór to jest specjalny sztab się gromadzi i tutaj w telewizji odzywają się już bezpośrednio do konkretnych artystów, szukając piosenki na Eurowizję. I tak idąc tym kluczem, akurat zostałem poproszony o dostarczenie piosenki energetycznej, która byłaby w takim klimacie trochę nowoczesnym, jakim teraz jest na rynku, a ponieważ ja zacząłem pracować nad płytą swoją jubileuszową, którą chciałem wydać we wrześniu, w październiku tego roku, na 10-lecie swojej pracy, to jedną z piosenek podesłaliśmy, została zaakceptowana, spodobała się bardzo i tak to zostało wybrane. Więc telewizja kierowała się piosenką, a nie artystą, który miał pojechać, tylko jakby utworem. No i to jest tyle. Tak naprawdę ja wiem, że było sporo szumu i wiele rzeczy też musiałem się tłumaczyć tak naprawdę. Nie wiem z czego, bo wiesz, to nie są moje decyzje, one są poza mną. Natomiast tak to wyglądało. To jest właśnie ten wewnętrzny nabór, piosenka i taki utwór, ponieważ chyba też jak patrzyłem, to tutaj w naszej grupie wtedy na początku było dużo ballad, więc chyba chodziło o to, żeby zmienić, żeby to nie była ballada. Czy piosenka The Ride była wybrana przez Ciebie, czy jakby była narzucona z góry, że musisz ją wykonać? Nie, to piosenka była jakby moją też odpowiedzią na propozycję, bo jeżeli stacja się odzywała do kilku artystów, no to szukali konkretnej piosenki, więc ja po prostu pracowałem już nad tą piosenką chwilę. Dostałem w formie demo ten utwór oczywiście, jeszcze z jednym utworem od zaprzyjaźnionych producentów ze Szwecji. Zresztą Thomasa Carsona dobrze znam, bo kiedyś pracowaliśmy jeszcze przy takim songwriting campie, gdzie spotykali się kompozytorzy i tam nagrywaliśmy kilka piosenek, więc obiecaliśmy sobie, że zrobimy coś wspólnie. I w momencie, kiedy chciałem zrobić płytę taką na 10-lecie różnorodną, no to odezwałem się, czy macie coś w stylu retro, 80s, tam w klimacie Dua Lipy, The Weekendu. Mamy taką piosenkę i mamy taką piosenkę. I akurat ta mi się bardzo podobała, oczywiście wersja demo. Poprosiłem o zaśpiewanie wersji demo z dobrym angielskim, no bo też to jest, wiesz, ja dawno nie śpiewałem, może raz tylko śpiewałem po angielsku, więc potrzebowałem mieć naprawdę dobry wzór. I myślę, że to tak, no tak się robi zresztą na całym świecie. Dostajesz piosenkę w wersji demo, też w Polsce też tak pracujemy. Czasami ja sam komponuję jakieś, czy współkomponuję piosenki. Natomiast jak dostaję jakieś z zewnątrz, to są właśnie w postaci już zaśpiewanej albo takiej jeszcze bez pełnego tekstu. Okej, to właśnie fajnie nawiązać, bo miałem kolejne pytania odnośnie tych teorii spiskowych różnych, które powstawały w komentarzach, bo Ja nie tak, ukrywam, to wczoraj słyszałem. przeczytałem z jakieś kilkaset tych komentarzy, Tak. chciałem się wiedzieć jakby też, co ludzie o tym wszystkim myślą. I właśnie było dużo takich teorii spiskowych, zarzucających, podających, że dostałeś na Eurowizję, bo ma jakieś tam koneksje właśnie związane z telewizją polską. No, wiesz, to ja rozumiem niektóre tego typu uwagi, jeżeli prowadzę program w stacji w telewizji polskiej, to jest program jaka to Melodia, czy The Voice, czy uczestniczę w dużych imprezach, ale tu trzeba pamiętać, że ja jestem tutaj prowadzącym.
a na Eurowizję jedzie wokalista. Artysta, który ma wykreować nową rzeczywistość, nową rzecz. I tutaj jakby jasne jest, że chodzi o piosenkę. Piosenkę, która ma powalczyć w stacjach radiowych i ona naprawdę sobie fajnie radzi. Tak samo może stać się jednym z przebojów eurowizyjnych. Ten refren jest powtarzalny i o to chodziło. Ma specyficzny klimat, także tutaj ja nawet więcej powiem, ja nawet wtedy w tym czasie nie było mnie tutaj w ogóle w stacji. Ja miałem COVID, siedziałem w domu, przyszedłem do pracy, piosenka była wysłana jako propozycja, wracam, dostaję decyzję, że ta piosenka pojedzie. I tyle. I się cieszę, że mogę pojechać i zawalczyć i tak łatwo skóry, tanio skóry nie oddam. Okej, właśnie a propos tej tanie skóry nie sprzedam, to ta krytyka, która spadła na Ciebie, bo jakby na tak. social mediach dużo było komentarzy negatywnych, można też powiedzieć, że hejtu, który spadł na Ciebie właśnie po tym, jak zostało ogłoszone, to zostałeś wybrany, Tak. po tym, jak wypuściłeś piosenkę. I patrzyłem też na komentarze właśnie pod piosenką na YouTubie i Ty jakby odebrałeś to w takiej kwestii, że to Ci jakby to zdołały te komentarze, ten hejt, czy jakby na takiej zasadzie właśnie tanio skóry nie sprzedam, jeszcze Wam pokażę, zobaczycie. Znaczy wiesz co, spokojnie, bo ja już trochę tutaj na świecie żyję i w paru różnych przedsięwzięciach brałem udział i też ten hejt różny był. To jest różnego rodzaju są to opinie i z jednej strony dobrze, że się dużo dzieje, bo na ten temat jest głośno. Wiadomo, że pewne rzeczy mogą być przykre, jeżeli nie zależą od Ciebie, bo tak naprawdę dużo rzeczy muszę się tłumaczyć z czegoś, czego nie powinienem się skupić na występie, ale wiesz jak jest z tą Eurowizją, jak była piosenka dynamiczna, to krzyczano, że trzeba mieć balladę, jak jest piosenka balladowa, to się krzyczy, że trzeba mieć dynamiczną piosenkę. Zawsze coś nie pasuje. Natomiast troszeczkę już dużo rozmawiałem z dziennikarzami i fanami Eurowizji z całej Europy i oni dobrze odbierają tę piosenkę, więc dziwne jest, że tak sporo osób atakuje mnie, czy ten utwór w Polsce. Może też, wiesz, to jest właśnie tak, jak powiedziałeś wcześniej. Z drugiej strony, jeżeli jesteśmy tutaj, to ja jestem przygotowany na trudne pytania, wiesz, ja nie mam problemu z tym, że trzeba na coś odpowiedzieć, dlatego że po prostu trzeba robić w tym momencie swoje. Wiesz, inaczej, gdybym ja czytał wszystko i siedział teraz w internecie, to ja bym się do tego nie przygotował. Ale klamka już zapadła. Ja jadę na Eurowizję z The Right i ja muszę to zrobić najlepiej jak się da. To trzeba się przygotować fizycznie, psychicznie i naprawdę dać z siebie tam wszystko. Bo jechali tam wokaliści, może i lepsi nawet technicznie ode mnie i tak dalej, można śmiało powiedzieć, lepiej śpiewający czasami i nie dawali rady. Bo to jest jednak specyficzna sytuacja, gdzie trzeba wykorzystać wiele elementów powtarzalności, pewnego doświadczenia i dlatego uważam, że chcę się przygotować do tego na 100%. I fajnie by było, gdyby się udało przejść do rundy finałowej i to już się włącza taka nutka sportowa. Wiesz, ja byłem sportowcem, na razie jest luzik, ale poczekajcie, wejdziemy na scenę, to będziemy się inaczej zachowywać. Okej, a czy właśnie jakby masz też dużo doświadczenia też i na scenie, jesteś też prowadzącym programu, odczuwasz taki ten stres przed występem? Nie, jeszcze nie. Dlatego, dopiero właśnie, gdy wejdziesz na scenę? W ogóle nie, bo już tak naprawdę nie było wcześniej jeszcze informacji, czy my w ogóle pojedziemy. Nagraliśmy live to tape i mówię, no dobra, no to w takim razie obejrzymy sobie to i potem zobaczymy, jakie to oceny zbierze. Ale teraz jest inaczej. Jak jest występ na żywo, to trzeba go naprawdę dobrze przemyśleć, fajnie zrobić i myślę, że ta piosenka może zyskać na żywo, paradoksalnie, zyskać, nie stracić, bo ja jednak w większości zawsze śpiewałem na żywo i duża scena jest dla mnie motywująca. Wiem, że będzie publiczność w postaci pewnie połowy tej, która Tam są właśnie wyjść. 3,5 tysiąca osób chyba. Dokładnie, ale nawet to jest niesamowita rzecz, bo artyści są spragnieni, oni wyczekują na to, żeby Żeby wrócić na wreszcie scenę. wrócić na scenę. Więc na pewno będzie stres motywujący, na 100%. I chciałbym, żeby był taki. No i ta fajna energia, gdyby się udało trochę wykrzesać tego wszystkiego, to dobrze. Okej, to właśnie też fajnie nawiązać do kolejnego pytania. Czy Nawiązuję do Twoich pytań, ale nie czytałem. Bardzo dobrze Ci idzie, właśnie tak nie wiem, czy zerkasz, ale naprawdę nie czytałem. Dobry No to wzrok jest po prostu sokoli. wariat show i dlatego ja jestem tam. Mam takie pytanie właśnie, że czy to prawda, że wszystkie państwa musiały wysłać taką nagraną awaryjną wersję występu w razie jakiejś sytuacji Tak. związanej z wirusem? Tak, Czyli to tak. prawda, tak? To jest prawda i to się dzieje teraz na naszych oczach ze względów pandemicznych, bo nie wiadomo było, czy się konkurs odbędzie, a jednak zdecydowano się, że w tym roku konkurs będzie, więc trzeba mieć tak zwany backup, gdyby się nie udało pojechać na miejsce.
taka decyzja zapadła. Restrykcje są naprawdę bardzo poważne, bardzo. Nie będę teraz mówił o tym, bo nie wiem jak to wyjdzie w praniu, ale może nawet dojść do sytuacji, kiedy nie będziemy mogli opuszczać hotelu przez wszystkie dni, tylko na próby i po badaniach. Więc okej, ale wolimy już zrobić to i pojechać tam i zaśpiewać, niż no nie być tam w tym miejscu. Po A prostu. twoja wersja jest już nagrana? Czy... Tak, oczywiście. Moja wersja była nagrana już dawno i mieliśmy 3 dni na to, więc trzeba było się naprawdę streszczać. A ja myślę, że poszło dobrze, nawet bardzo dobrze. Czy jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony, myślę, że okej. Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zawsze można coś poprawić, zawsze można coś doszlifować. Dokręcić, tak. Dokręcić. Teraz jestem trochę bogatszy o tą wiedzę. W porządku. Okej. Nie wiem, czy kojarzysz taką znaną trenerkę wokalną Agnieszkę Hekiert? Tak. Kojarzysz, tak? To właśnie ona powiedziała w jednym z wywiadów, to chciałem zacytować, że piosenka, którą śpiewasz, jest poniżej jego zdolności. Rafał śpiewa wspaniale, a ten numer jest dość monotonno-płaski. I czy ty właśnie dobrze odnajdujesz się w tym utworze, czy tak jak uważa Agnieszka, nie do końca on do ciebie gdzieś tam pasuje, do twojego Wiesz klimatu? co, to od razu jak jest ten temat do sprostowania, to sprostujmy. Czym innym jest produkcja i trzeba mieć jasno określone, ja dużo rzeczy też siedziałem przy produkcjach różnych piosenek. Produkcja jest w określonym zamyśle producenta. Producentem są Szwedzi. Oni ten wokal zrobili tak, aby pasował do piosenki, żeby ona dobrze też wypadała w radiach i w telewizji. A czym innym jest występ na żywo. I to, o czym mówi Agnieszka, to ja się tutaj mogę spokojnie zgodzić. Myślę, że spokojnie można byłoby i bardziej dynamicznie to zaśpiewać, i innym podziale. On jest monotonny, ale on taki ma być. To jest dokładnie taki utwór. Jak słuchamy tego typu nagrań, to te wokale są wklejone, to jest taka ściana wokali, jest mnóstwo dubli. One są poukładane w pewien sposób i to się radiowo sprawdza. Po prostu. Więc idąc tym tropem, zaufajmy Szwedom, bo są najlepsi na świecie, jeśli chodzi o produkcję. Podobno tak jest. Albo jedni z lepszych. A my się skupmy tutaj. Ja myślę, że te uwagi Agnieszki są świetne i można byłoby dużo wykorzystać, żeby właśnie na żywo pokazać, że piosenka ma inną wersję. Ale co ciekawe jeszcze, już pojawiły się też w sieci, można zobaczyć, moje wykonania z pre-party, czyli na przykład wersja akustyczna. I ta piosenka zyskuje zupełnie inną wersję, bo ja mogę sobie ją spokojnie inaczej zaśpiewać, Jest inny inaczej wydźwięk, zinterpretować. tak? Jest inny wydźwięk, więc myślę, że dobrze się w niej odnajduję. Okej. Wiadomo, że chcielibyśmy właśnie, żeby to Polska wygrała, żebyś ty wygrał jako nasz reprezentant. Każdy by chciał, bo się nam to nigdy nie zdarzyło. Dokładnie, tak, więc najwyższy czas, żeby to w końcu się spełniło. A ty patrząc obiektywnie, takim twoim fachowym okiem, no bo jednak siedzisz w tym biznesie już parę lat, masz jakiegoś takiego swojego faworyta wśród Ja innych mówiłem, uczestników? to już mówię, że Szwajcaria. Dla mnie najfajniejsza na razie dla mnie piosenka. Tylko tak, historia ciekawa, fajny klip, fajny pomysł i ciekawy wokal. Bardzo dobrze zaśpiewane, nagrane. Natomiast powiem Ci szczerze, że jak gość zaśpiewa na żywo, nie wiem. Bo to właśnie to jest to, o czym ja mówię. I od tego zależy, czy ta piosenka dalej mi się będzie tak bardzo mocno podobała. Na pewno to jest moja faworytka. No i muszę powiedzieć, że Senhit po spotkaniu tutaj to na pewno adrenalina. Okej. A przy twoim występie będzie jakieś duże show, będą właśnie tancerze i jakaś tam To znaczy, wielka oprawa, czy... Parę rzeczy mogę powiedzieć. Tutaj się pojawiały jakieś głosy, czy to będzie to samo, co w The Voice Kids. No nie będzie to samo. To specjalnie tak zrobiliśmy, żeby nie było to samo. Tym bardziej, że sam fakt, że na scenie może być w ogóle 6 osób. W ogóle, całej ekipy. Tak jest w regulacji, nie można robić niczego więcej, więc 4 tancerzy, 1 background vocal, czyli wokalista, z którym będziemy śpiewali na głosy, bądź chórek będzie śpiewał, bo to jest śpiew na żywo i tyle. Więc wykorzystamy choreografię, troszkę w klimacie klipu pójdziemy, ale będzie to na pewno odbiegało od tego wszystkiego i będzie to zupełnie inny występ. Okej. Ale klimat jak najbardziej chcemy zachować. Te neony, te pomysły, klimat lat 80., no i ciemne okulary, ale może nie cały czas, nie wiem, zastanowię się. Dobrze. Tutaj mojego neonu nie ma, też mam taki swój duży neon wariat show. Niestety dzisiaj go nie przywieźlimy, mnie będzie tutaj Szkoda, powiesić. go odpalili tutaj, wiesz, że od Tak. razu byłby taki... A kontaktowałeś się z innymi reprezentantami z Polski z poprzednich lat właśnie odnośnie jakichś rad, żeby zaczerpnąć jakieś rady od nich? Tak. Może ktoś sam do Ciebie napisał? Tak, oczywiście. Kilka zdań zamieniłem z Andrzejem Piasecznym, świetną rozmowę miałem z Tulią, strasznie dużo rzeczy mi powiedziały dziewczyny odnośnie tego, bo one były na świeżo tak naprawdę, więc mega dużo informacji, co jak nawet powiedziały, że tam musisz 300% dać z siebie, a nie 100%. To jest dobrze, no i Edyta Górniak, więc
Myślę, że ona też wiele wspaniałych rad i da i pomoże, więc to jest ciekawe. Nie tylko się kontaktowałem z polskimi artystami, ale też skontaktowałem się z kilkoma konkurentami, czy konkurencjami, tak jak Shenhit czy Angelina. I jeszcze kilku artystów się odzywa, którzy chcą porozmawiać. I to jest ciekawe właśnie, że wiesz, tegoroczne hasło Eurowizji to jest open up, czyli otwórz się. I my chcemy się otworzyć, czyli ja bym chciał się otworzyć na to środowisko, żebyśmy nie traktowali siebie jak jakichś konkurentów, bo to wszystko zweryfikuje publiczność i zweryfikują jurorzy. Natomiast scena jest sceną, ale życie poza sceną to jest co innego i myślę, że wyjście z inicjatywą, żeby porozmawiać i powiedzieć parę miłych słów, to jest naprawdę ciekawa sprawa. Okej. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Ci Naprawdę? bardzo. Mam nadzieję, że taki szybki wywiad Wam się spodobał. To jest coś nowego na moim kanale, zazwyczaj odcinki trwają około 400 minut, więc chciałem Cię też od razu zaprosić. 40 minut! Tak, chciałem Cię też zaprosić już może po Eurowizji, jak będziesz miał więcej czasu na spokojnie, żebyś padł na taki pełnoprawny, że tak powiem, Dobrze. do mnie odcinek. Oczywiście. Życzę Ci Oczywiście. powodzenia. Teraz już- Dziękuję, to tak Bo czy tak, tak, dobra, tak, bo już życzę powodzenia. jesteśmy przebadani, więc... Dokładnie, wszystko Okej. tutaj wiecie, wszystko gra. A ja Was zapraszam oczywiście w każdy piątek na kolejny odcinek o 18:00. Wariat show. O, właśnie, możemy mi zrobić jakiś dżingiel. Brum, pum, pum. Wariat show. Tylko tutaj. Lecimy.